Давай, тяни его. Відкопуй пальці. Я намагаюся, я копаю. Чекай, дай розкопаю. Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 26 lipca a 29 lipca. I nim przejdziemy do raportu, oczywiście wielka prośba do Was o wsparcie dla tego kanału. Proszę Was o subskrypcję, lajkowanie, komentowanie. Pamiętajmy, że dzięki Wam przede wszystkim docieramy do większej rzeszy ludzi i dzięki Wam ten kanał się powiększa. Pamiętajcie też o tym, że możecie zostać patronem lub patronką. Bardzo Wam też za to dziękuję, bo to naprawdę bardzo miłe, że możecie mnie wspomagać w tym, co robię. Zapraszam na materiały, które się pojawiły na kanale w ostatnim okresie. A my przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Oczywiście dzisiaj nie będziemy analizować tego, co się dzieje poza tym, co na froncie, więc takich informacji, które się ostatnio pojawiały, wiemy o spotkaniu Rosja-Afryka. Mamy też informacje przecież o tym, że Szojgu pojawił się w Korei, gdzie rozmawiał na temat sprzętu i dostaw amunicji, szczególnie do kalibru 122, 152 z Korei Północnej. Okazją była rocznica, 70. rocznica podpisania rozejmu w wojnie koreańskiej w latach 50-53. Natomiast jaki będzie efekt tej podróży, no to wkrótce się dowiemy. Natomiast myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi tego, co dzieje się na froncie. I dlatego przejdziemy sobie na odcinek Swatowe-Kremienna, Siewiersk-Bachmut. Zaczynamy. Jesteśmy na odcinku Swatowe-Kremienna. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy na północy dalsze działania rosyjskie w lesie w kierunku Sękiwki. W sumie tutaj na kierunku kupiańskim działania rosyjskie bez sukcesu w stronę rosyjskiej. Mamy ataki rosyjskie na kierunku Kuzamiwka Nowosilewskie bez sukcesu w stronę rosyjskiej. Natomiast mamy tutaj dalsze działania na kierunku centralnym, możemy powiedzieć, w rejonie Swatowo, czy na linii Swatowo-Borowa. Tutaj mamy drugi etap działań rosyjskich, które rozpoczęły się właśnie 25 wieczorem. Były informacje, natomiast wiemy, że sytuacja tutaj była ciężka z racji tego, że problemy miała 32 brygada, która tutaj obsadzała ten odcinek frontu, ale o czym informowałem już wtedy, że Rybar pisał natomiast na temat tego uderzenia, które tutaj spotkało stronę ukraińską. Oczywiście sytuacja została opanowana przez stronę ukraińską za pomocą jednostek, które były na tym odcinku frontu. Mamy tutaj wsparcie 32 Brygady Zmechanizowanej przez jednostki 25 Brygady Aeromobilnej, elitarnej, która tutaj wzmocniła. Nie mam pojęcia, czy to jest cała brygada, czy element, czy z południowego odcinka tutaj została wyciągnięta cała brygada. Zaznaczyłem brygadę, ale tak jak mówię, nie wiem, czy to jest cała brygada, natomiast wiemy, że ona tutaj jest. Mam potwierdzenie. Natomiast jeżeli chodzi o walki w tym rejonie, wiemy, że Rosjanie uzyskali powodzenie, przekroczyli Żerbiankę i posunęli się na zachód. Natomiast spotkała ich niespodzianka, bo po przegrupowaniu, po wzmocnieniu tego odcinka strona ukraińska przeszła do uderzenia i odrzuciła czołówki rosyjskie, które, jak zaznacza Rybar, są w dolinie i mają wzgórza przed sobą, nie są w stanie tutaj przekroczyć tych wzniesień. Tu mamy grzbiet, on tutaj daje Ukraińcom bardzo dużą przewagę taktyczną na polu walki, natomiast te ataki tutaj były kontynuowane przez ostatnie dni, bez sukcesów, dalszych sukcesów strony rosyjskiej, tym bardziej, że została tutaj zaangażowana 4. Dywizja Kantemirowska, która tutaj 2 pułkami czołgów atakowała, natomiast ze wsparciem też piechoty nie udało się tutaj atakować.
Mamy tutaj 15 brygadę zmechanizowaną, jest jeszcze 7 pułk proletariacki, który tutaj jest i wspiera to natarcie, natomiast sukcesów nie ma. Nie ma, jednostki rosyjskie zostały nawet częściowo odrzucone do tyłu i mają problem, bo teoretycznie ten problem będzie się tutaj powiększał. Mamy dalsze ataki, takie nękające na kierunku Makijewki, Newskie oraz na kierunku Terny, natomiast na kierunku Torskie i Las na południu Kremiennej mamy walki w lesie, w masywie leśnym. Te walki tutaj są dość ciężkie z racji tego, że no, las ma swoje warunki i tutaj taktyka walki w lesie też jest inna troszeczkę niż na innych terenach. Natomiast te walki tutaj są dość ciężkie. Jednostki WDW walczą tutaj z jednostkami ukraińskimi. Mają tam niewielki postęp w lesie, natomiast kwestią czasu jest to, że zostaną wyrzucone pewnie na pozycje wyjściowe. Natomiast no, walki trwają. Jeżeli chodzi o ten odcinek, tak jak pisałem w swojej analizie, będę dzisiaj i w sobotę będę też pewnie pisał dalszy ciąg tej analizy, bo mamy to, co potwierdza też to, co pisałem 3 tygodnie temu na temat możliwości ofensywy. Pisałem o działaniach ofensywnych, nie ofensywie, bo Rosja sobie nie pozwoli na ofensywę, gdyż jest to jedyny odwód strategiczny, jaki może być. W tym odwodzie jeszcze jest 2. dywizja oraz elementy 47, a dokładnie 26 pułk. Natomiast będą prowadzone działania mające na celu związanie ukraińskich odwodów z tego rejonu, nawet wywarcie presji na to, żeby zwiększyć ilość oddziałów ukraińskich na tym odcinku, bo jak wiemy, no dla Rosjan jest to chyba największy sukces, jeżeli się okaże, że na tym rejonie, a są tu dodatkowe jednostki ukraińskie, pojawią się jeszcze inne jednostki, bo będzie to no, sukces strony rosyjskiej, która będzie chciała ściągać tutaj i paraliżować ukraińskie dowództwo w decyzji o przesłaniu tych jednostek gdzieś indziej. Natomiast, no, tak jak mówię, na tym rejonie spodziewałbym się pewne wyciszenie tutaj walk, prawdopodobnie przywrócenia linii frontu do stanu pierwotnego przez stronę ukraińską. Natomiast spodziewałbym się gdzieś jeszcze walk. Te uderzenia rosyjskie powinny tutaj się pojawiać zdecydowanie czasem większe, czasem mniejsze, ale one cały czas tu będą, one aktywnie mają tutaj wiązać siły ukraińskie i nie dać możliwości manewrowania stronie ukraińskiej. Jak będzie? Będziecie mogli mnie wypunktować, nie ma problemu z tego, co powiedziałem. Zawsze to już jest materiał, który zostaje. Czy będę miał rację? Myślę, że tak. Nie pomyliłem się do tej pory. Przepraszam, pomyliłem się raz na jesień, licząc na to, że Ukraińcy faktycznie utworzą przyczółki na Dnieprze i w rejonie hersońskim. Nie utworzyli wtedy, nie poszli za ciosem. Zresztą ciężko było to wykorzystać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe, nie przypominam sobie, że pomylił, ale to możecie mnie też wypunktować. Przejdźmy na mapę Sywierska. Jesteśmy na odcinku sywierskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania rozpoznawcze, szczególnie za pomocą dronów, ostrzał artylerii i zwiększony nacisk w rejonie gdzieś tam Jakowliwki, natomiast bez jakichś zdecydowanych ataków w tym rejonie. Natomiast no, jeżeli strona ukraińska będzie chciała tutaj wykorzystać rejon Bachmutu do zwycięstwa propagandowego przede wszystkim, czyli odbicia tego miasta, no to będzie musiała uruchomić i odcinek północny, który tutaj Wam zaznaczam, oraz odcinek północno-zachodni, aby no, rozgryźć, bo samo natarcie za pomocą jednego uderzenia sierpowego od południa będzie miała problem Ukraina, ale o tym może będziemy mówić na mapie właśnie Bachmutu. Przejdźmy na mapę Bachmutu. Jesteśmy na mapie Bachmutu, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. Na północy mamy działania wiążące, mamy tutaj działania mające na celu związanie sił rosyjskich i ostrzał artylerii, która tutaj dość mocno ostrzeliwuje pozycje rosyjskie. Natomiast brakuje informacji o jakichś większych akcjach, zdecydowanych akcjach ofensywnych strony ukraińskiej. Prawdopodobnie mamy teraz tutaj działania mające na celu przegrupowanie, podciągnięcie pewnych jednostek albo rotację tych jednostek w brygadach. Natomiast nie zanotowano, przynajmniej ja nie zanotowałem jakichś większych akcji ofensywnych na tym rejonie. Jeżeli chodzi o odcinek południowy, no to tutaj się działo bardzo dużo. Mamy przecież informacje o tym, że
strona ukraińska wdarła się do południowej części Kliszczyjówki oraz podeszła pod rejon Andriiwki. Natomiast na dzień dzisiejszy, czyli 29, jak tworzę ten materiał, wiemy, że Andriiewka prawdopodobnie jest niczyja. Strona ukraińska podeszła pod wieś. Natomiast wiemy, że strona rosyjska kontratakowała w Kliszczyjówce i o ile przedtem było na 100% pewne, że jest w północnej części tej miejscowości, chociaż z punktu widzenia pola walki jest ona tutaj pod ostrzałem i jest odkryta, natomiast Rosjanie tutaj cały czas kontrolują tą północną część, czy nawet wprowadzają tutaj jednostki, żeby trzymać tą pozycję wzdłuż linii kolejowej, bo ona jest teraz taką linią obrony. Natomiast strona ukraińska działa tutaj 3 brygadami w pierwszej linii, przynajmniej z mojego punktu widzenia i mojej oceny sytuacji. Na południu mamy brygadę szturmową Azow, która tutaj działa jakby na 2 kierunkach, Andriiwki oraz Zelonopili, Kurdimówki. Nacisk na Kurdimówkę mamy już walki na podejściach od strony północno-zachodniej tej miejscowości Kurdimówki, bo ona teraz też się stała takim kluczem. Mamy Kurdimówkę, tam mamy za chwilkę Zelonopilę, Andriiwkę, wiemy jak ważny ten rejon jest dla strony ukraińskiej. On otwiera naprawdę szereg różnych możliwości dla strony ukraińskiej i pewnie tutaj będą się koncentrować działania bojowe na tym obszarze. Jak powiedziałem, mamy tutaj informacje o podejściu już do Kurdimówki. Natomiast jeżeli chodzi o północną część, mamy tutaj działania elementów 80. Brygady Aeromobilnej, która działa przy wsparciu własnej artylerii, oraz Brygady Szturmowej Policji. Została utworzona taka brygada. Ona się składa z 2 pułków szturmowych Safari oraz jeszcze jednego nie pamiętam. Oczywiście inne jednostki wsparcia. Natomiast ta jednostka działa właśnie na Kliszczyjówce i wspiera ją też 5. Brygada Szturmowa, która tutaj też działa. Rosjanie, szczególnie 83, poniosła dość duże straty. Można powiedzieć, że dołączyła do 72, 50, które tutaj od wielu tygodni już walczą. Natomiast wiemy też, że straty poniósł batalion Achmat, który tutaj wspierał obronę w rejonie Andriiwki. Natomiast jak będzie dalej, no tu jest ciekawe, bo jak widzicie nie ma już tego całkowicie wybrzuszenia. Teraz to strona ukraińska zaczyna, jak widzicie teraz strona ukraińska zaczyna tutaj tworzyć wybrzuszenie. To wybrzuszenie rosyjskie, które już dosiągało, powiedzmy tutaj odchodziło pod czasy wiar, zostało zlikwidowane, południowe wybrzuszenie. Teraz strona ukraińska zaczyna tworzyć swoje wybrzuszenie. Wiemy, że w rejonie Zajcewy została zaatakowana pozycja artyleryjska rosyjskiej oraz cały rejon bachmucki, znajduje się linie zaopatrzeniowe w tym rejonie pod ogniem artylerii ukraińskiej, a wiemy, że strona ukraińska oprócz tego, co ja tu mam, ma tutaj jeszcze szereg innych jednostek, mniejszych, samodzielnych oraz brygad, które czekają. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to był teren, który tak łatwo nadawałby się tutaj do wprowadzenia związków pancernych. Bardziej jako wsparcie, tak, natomiast nie jako samodzielne działania rajdowe w tym nasyceniu frontu i możliwościach. Bardziej bym się tu skłaniał do walk o poszczególne punkty oporu, o poszczególne rejony. Tego przykładem są dalsze działania, na przykład 3. Brygady Azow, które dzisiaj pojawił się filmik, zobaczycie go, o walkach z 83 na właśnie tym rejonie odpowiedzialności 1. i 2. Brygady, oczyszczenie kolejnego punktu i tak to mniej więcej wygląda. To jest takie niszczenie i przenoszenie się dalej, aż będzie osiągnięta pewna linia. Słuchajcie, przejdźmy na linię Gorłówki. Jesteśmy na linii Gorłówki. Jeżeli chodzi o tą linię, mamy tutaj działania rozpoznawcze oraz sporadyczne akcje artylerii, ostrzał artylerii na tym odcinku frontu. Nic większego na tym odcinku się nie dzieje. Wróćmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy, przejdźmy na linię ATO, a potem odcinek zaporowski. Jesteśmy na linii ATO. Z informacji, jakie udało nam się tutaj uzyskać, wiemy, że strona
rosyjska atakowała właśnie rejon Awdiwki bez sukcesów. Ostatnio wspominałem o niewielkich sukcesach rosyjskich na północ od miasta. One naprawdę są niewielkie i nie ma tutaj zagrożenia dla strony strony ukraińskiej w tym rejonie frontu. Natomiast jeżeli chodzi o pozostały odcinek, mamy tutaj odpływ. 102 pułk został oddelegowany pod Bachmut z rejonu Marinki, a mimo to Marinka była atakowana kilkakrotnie w tym rejonie w ciągu tych kilku dni przez elementy prawdopodobnie 103 pułku zmechanizowanego, który tutaj pozostał i działa. Wiemy też, że strona ukraińska ostrzelała sam Donieck, a dokładnie siedzibę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Donieckiej Republiki Ludowej oraz trafiony został w Szachtarsku skład paliwa przez artylerię ukraińską. Przejdźmy na odcinek zaporowski. Jesteśmy na odcinku zaporowskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze działania, ataki na linie logistyczne, szczególnie już bliżej frontu, atakowany Tokmak oraz zaplecze już frontu. Jeżeli chodzi o walki, przejdźmy na odcinek wschodni. Jesteśmy na odcinku wschodnim frontu zaporowskiego, odcinek Wyłyki. Mamy tutaj działania ukraińskie, które zakończyły się zdobyciem Staromajorskie, zabezpieczone, dzisiaj została zabezpieczona południowa część. Rosjanie próbowali kontratakować, zostali odrzuceni, natomiast miejscowość Urożajne prawdopodobnie jeszcze jest w rękach rosyjskich, natomiast to jest tylko kwestia czasu, dlatego że ta pozycja jest tutaj takim klinem, tu idzie rzeczka Modny Jar, natomiast Urożajne jest po wschodniej stronie tej rzeczki, ale ono jest przeskrzydlone jakby z dwóch stron i znajduje się pod ogniem, można by nawet powiedzieć krzyżowym strony ukraińskiej, która tutaj działa, więc kwestią czasu będzie wycofanie się z tej miejscowości w wschodniej stronie rzeczki. Natomiast jeżeli chodzi o miejscowości Prujutnym, mamy tutaj działania też ukraińskie, które pozwoliły na zbliżenie się do tej miejscowości. Natomiast brak innych rzeczy na tym odcinku frontu, sukces jest. Staromajorskie otwiera drogę na Starą Muniwkę, a tutaj już zaczyna się linia obrony, główna linia obrony strony rosyjskiej na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek zachodni frontu zaporowskiego. Jesteśmy na odcinku zachodnim frontu zaporowskiego. Mamy tutaj zdecydowanie większe działania ukraińskie, które w ostatnim okresie czasu miały miejsce. Pojawiły się tutaj dodatkowe siły, które rozpoczęły atakowanie na tym kierunku wschodnim bardziej. Strona ukraińska próbowała cały czas nacierać na Robotynę. Spotkało się to ze silnym oporem, szczególnie 291 pułku zmechanizowanego. Natomiast 47 rozpoczęła też walki po wschodniej stronie, obchodząc jakby Robotynę od wschodu. Udało się jej dotrzeć pod pierwszą linię, zasadniczą linię obrony strony rosyjskiej na kierunku Werbowe. Brygada działa ze wzmocnieniem 78 pułkiem szturmowym wojsk desantowych, natomiast strona ukraińska też wprowadziła brygadę Azow, która tutaj działa wraz z innymi jednostkami, 12 brygada Azow, 15 brygada Gwardii Narodowej oraz 3 brygada tutaj Gwardii Narodowej działa. Mamy tutaj zwiększony nacisk. Dlaczego? Dlatego, że Ukraińcy próbują obejść Robotynę od wschodu, powodować, że Rosjanie będą musieli się wycofać z tej miejscowości. Natomiast to włamanie, które tutaj było, też powodowało, że ten klin był narażony, więc strona ukraińska próbuje rozszerzyć jakby te działania, zabezpieczyć ten klin, który tutaj zagłębia się coraz bardziej w rosyjskie linie, pomalutku. Rosjanie wrzucili tutaj, przenieśli i wzmocnili ten front 3 batalionami Bars, 3, 14 i 1. Do pierwszej linii powróciła 22, która wsparła 70 pułk. Żołnierze tego pułku, około 60, odmówiło walki z powodu
Z powodu dowódcy, bo powiedzieli, że nie będą walczyć, dopóki dowódca nie zostanie odwołany ze stanowiska dowodzenia. Nie wiemy, o co dokładnie chodzi, możemy tylko przypuszczać. Natomiast no, mamy tutaj wzmocnienie tego kierunku przez elementy 22 Brygady SOF-u, czyli specnazu. Jeżeli chodzi o stronę zachodnią tego frontu zachodniego na Zaporożu, mamy dalsze działania ukraińskie, które tutaj pozwalają działać na kierunku Konowałowej do Łynki, czyli tutaj na tym kierunku. Ja go nie określiłem, bo nie mam tutaj informacji, jakie duże siły tutaj działają na razie, czy to były faktycznie tylko działania rozpoznawcze, czy jakieś większe działania, natomiast mamy potwierdzenie działania ukraińskiego na miejscowość Łuchowe na tym kierunku. Jest to prawdopodobnie próba, jeżeli połączymy te dwa uderzenia, próba obejścia Żerebianki od strony wschodniej oraz zachodniej i zmuszenie Rosjan do opuszczenia tej miejscowości. Natomiast mamy tutaj sukces terytorialny. Rosjanie tutaj wycofali się z części swoich pozycji, natomiast strona ukraińska zbliżyła się do miejscowości Łuchowe. Mamy też tutaj elementy wsparcia z 810 Brygady, która tutaj działa na tym odcinku zaporowskim. Część tej brygady pojawiły się tutaj meldunki o tym, że prawdopodobnie część tej brygady znalazła się na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku chersońskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj informację o tym, że prowadzony jest ostrzał artyleryjski z jednej i z drugiej strony. I strona rosyjska ostrzelała Cherson, jak i strona ukraińska ostrzelała szereg różnych miejscowości. Mamy tutaj działania specnazu, pojawiło się tutaj całkiem sporo różnych nowych jednostek mamy tutaj działania jednostek specjalnych, które tutaj się pojawiły na tym odcinku. Szereg nowych, które ja zauważyłem na tym odcinku jednostek ukraińskich specjalnych. Wiemy, że udało się tutaj też stronie ukraińskiej ponownie przekroczyć rzeczkę Kania i przekroczyć tutaj ten rejon. Jaki będzie miał, jeżeli chodzi o te Ołeszki, rejon Ołeszek, jaki będzie miał to wpływ? Ciężko mi powiedzieć. Bardziej bym się tu skłaniał do tego, że takie informacje będą coraz częstsze, że gdzieś Ukraińcy przekraczają Dniepr i tworzą jakieś przyczółki taktyczne czy tymczasowe, żeby związać siły rosyjskie działające na tym odcinku frontu. Ponownie atakowana była Odessa z wykorzystaniem pocisków oraz dronów. Natomiast z tego odcinka wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.